Cześć moi kochani. Z Wami jak zwykle Lena, a jesteście na kanale Zrobiono Ręcznie ONM. Zajmuję się recyklingiem, przeróbką starych rzeczy, dając im zupełnie nowy wygląd, niepowtarzalny, artystyczny. Nie bójcie się być nie tak jak wszyscy. W swoich projektach wykorzystując swoje pomysły artystyczne, realizując na przeróbkach moich starych rzeczy. Dzisiaj proponuję Wam do zmiany taką właśnie koszulę. Nic nadzwyczajnego, tyle że jest bawełna cienka w krateczkę. No ale taka dla mnie to tak trochę nieciekawa i jak zwykle lubię z rzeczy zrobić unikatowe. Dominuje w moich propozycjach i w mojej garderobie oczywiście styl boho i dzisiaj zrobimy z tej koszuli sukienkę w stylu boho. Dlatego wykorzystam, tutaj uszykowałam już co nieco, wykorzystam dzisiaj właśnie flanelowe koszule, jest piżama, takie spodnie piżamowe, tutaj jeszcze właśnie chusta w kratkę, jeszcze też piżamy w innych kolorach, czyli wszystko co jest w kratkę pozbierałam, uprałam, wyprasowałam i dzisiaj wykorzystam to do swojego projektu. Więc pierwsze co mam zamiar, to moi drodzy, przód skrócić, mam zamiar odciąć, a dół to jest, widzicie, gumka na dół, a dół zostawić maksymalnie jak się da, gumkę nie zachować. Odetnę to i z przodu zetnę na dół, zaraz pokażę, zdejmę, położę na stół i to odetnę. Pierwsze co zrobię, to położę na stół i obetnę dół tej koszuli. A później zaczynamy kombinować, żeby zrobić tego piękną, unikatową sukienkę w stylu boho. Koszulę, żeby ją odciąć, tak jak powiedziałam, dół złożymy na pół. Z tyłu zostawię maksymalnie, odetnę do gumki. A z przodu, tylko muszę środek tutaj wycyrklować, żeby był dokładny. Może zepnę, żeby mi się nie jeździło. Tam nazad, tu jest środek i właśnie na tym środku przypnę jedną szpilką. Ok, tu odcięliśmy. Trochę wyrównamy. No i tyle. Tak z przodu jest wycięte. Bluzka jest dosyć szeroka i fajnie, bo ja chcę, żeby ona była duża, obszerna, a teraz szpilka niepotrzebna. I co teraz zrobię? I teraz uszykuję pas materiału, żeby zrobić pierwszą falbankę, czyli będziemy przedłużać tą bluzkę do takiej długości, którą chcemy mieć sukienkę. Zaraz zobaczę, co ja tu mam. Ze spodni z piżamowych ucięłam już takie paski, zszyłam, dosyć długi. I co teraz zrobię? Pierwsza warstwa będzie właśnie w takim granacie. Zaczynając od boku, przyłożę to i przyszyję. Tu zostawię z 2-3 cm, żeby połączyć później. I jak zwykle, co jak robię? Co jakieś tam 3-4 cm układam to w ten sposób, robiąc takie zaszczepy, żeby nam się ładnie pomarszczyło. To robimy takie zakładki. Ja tego nie będę nawet szpilkować, bo mam już na tyle wprawę, że robię to od razu, ale Wy jak będziecie szyć, to lepiej przyszpilkujcie, żeby Wam ładnie wychodziło. I jak
pasek jest dosyć długi, bo ja uszykowałam takich 2 jednakowych, dosyć długi, to ja nie szyłam to w koło, tylko przykładam i zaczynam przyszywać jeden po drugim i później jak mi się skończy ten kawałek, to doszyję następny. Jeżeli macie ograniczoną ilość długości, to racjonalniej zszyć od razu koło, które wy chcecie przyszyć w całości i później poprzypinając go w pewnych punktach złożyć tak zmarszczyć, żeby wam tej długości wystarczyło. Mam nadzieję, że tłumaczę dosyć zrozumiało, bo dla tych, kto robi to po raz pierwszy, oczywiście nawet takie drobne informacje są istotne. Dla tych, kto szyje nie po raz pierwszy, to wystarczy tylko powiedzieć, w jaki sposób to robię. Więc zakładamy i przyszywamy do dolnej strony właśnie tą falbankę. Siadam i to zrobię. Pierwsza falbaneczka już przyszyta. Pokażę wam z boku, jak wygląda. Nie wiem, czy widać. Podniosę trochę. Czyli tył jest dłuższy, przód jest krótszy. Bardzo ładnie tutaj nam się ułożyło. Przyszyta falbanka. I teraz chcę kontrastowy kolor. Zobaczę, mam tylko kilka wersji. Jest taka. Jest właśnie ta koszula flanelowa, też jaskrawa, czerwona. I są jeszcze z tych kolorów są takie spodnie, więc zaraz się zastanowię, jaki kolor przyszyję. Chcę, żeby to było dłuższe, więc tutaj przyjdzie jeszcze jedna falbanka, ale to jeszcze oczywiście nie wszystko, robimy dalej. Wycięłam kilka takich długich pasków z tego materiału ze złotą nitką metalową i teraz tą samą zasadą wezmę ten pasek i na dole do tego zrobię falbankę, doszyję, składając co kilka centymetrów. Nie przeszpilkowuję tego, tylko szyję od razu i szyję to dookoła. Wycięłam taki kawałek, zszyłam, dosyć też długi. Na kraju nie robię żadnym overlockiem, ale nie zygzagiem, tylko tak 5-7 cm robię zygzakiem, żeby później się dalej nie siepało, bo ja chcę, żeby to się siepało. I teraz tak, chcę w tym miejscu zrobić taki kołnierzyk. Jak to zrobimy? On jest dosyć długi. No to zaczynamy od tego miejsca. Będę robić takie zakładki co parę centymetrów w ten sposób, żeby zmarszczyć to. I przyszyję dookoła. Kolejny etap. Wycięłam pasek dosyć długi, zszyłam to. Tutaj ścięłam na róg i przy tej z przodu listwie, robiąc takie zaszczypy, zakładki, przyszpilkowałam to już. Zrobię właśnie takie kołnierzyk. Chcę, żeby tak będzie wyglądać z tyłu. I teraz tylko przyszyjemy to i góra będzie zrobiona. Właśnie ten pasek chciałam powiedzieć, że ja chcę, żeby tu się sipało. Nie obrabiam to żadnym zygzakiem ani overlockiem, tylko tak 7 mm od kraja jadę zygzakiem, żeby mi się dalej nie posipało, żeby ochronić właśnie ten kraj. I tyle. Sukienka boho ma prawo mieć taki lekki chaos i chcę, żeby tak było. Tutaj już falbanka przyszyta. Na dole falbanki przyszyłam. Później zobaczycie, ile ich jest. Jak przyszywałam, jak robiłam, to już wiecie. I teraz mam zamiar zrobić 2 kieszenie. Wyciąłem 2 kawałki materiału, takiego ciemniejszego, jak dół jest zrobiony. I na tych karmankach zrobiłam taką aplikację z serduszka, z resztek materiału patchworkowego i chcę, żeby na tej sukience też były kieszenie. Przeszpilkowałam już jedna i druga
No i teraz mam zamiar to przyszyć. Dalej pomyślę, co jeszcze ewentualnie, jakie dekoracje można zrobić na tej sukience, bo generalnie ona już jest zrobiona, jest jeszcze rękaw, ale naprawdę głęboko się zastanawiam, czy odciąć, zrobić jakąś falbankę, przyszyć, czy zostawić w ten sposób, jak jest, bo jak przymierzyłam, to jednak na tej gumce on jest takie 3/4, to nie wygląda też źle i bardzo wygodnie, bo sukienka, jeżeli na przykład zakładamy na wierzch jeszcze jakąś kurteczkę, coś innego, to lepiej, kiedy rękaw jest właśnie pod gumeczkę, to wtedy łatwiej się zakłada. A jak zrobię falbankę, no to już będzie z tym problem. No i tak myślę, Teraz idę na maszynę, przeszyję właśnie te kieszenie. Kieszenie przyszyte, takie kolorowe, z aplikacją, fajne. I teraz z tyłu wymyśliłam, że za duża przestrzeń bez dekoracji, nic tu się nie dzieje. I sobie wymyśliłam, że zrobię taką śmieszną aplikację. Zrobiłam szablon, to są usta, nie wiem czy podobne, no ale w każdym bądź razie usta. Wycięłam z czerwonego materiału takie ustka i zrobiłam na takich samych serduszkach, które na kieszeniach u mnie z przodu zrobione. Zrobiłam oczy. Oczywiście robię ich asymetrycznie, żeby mordka była taka śmieszna. I już przeszpilkowałam i teraz to tylko przyszyję, później pokażę Wam już w całości.